wszystkie płyty Flapjacka. Wszystkich nie ma, bo nie ma Keep Your Heads Nie ma Down. Keep Your Heads Down. O kurde, złote te Keep Your Heads Down No. teraz chodzą, nie? Zwariowali ludzie, wie. Nikt tego nie chciał słuchać, a teraz wiesz, a teraz jest nagle, wiesz, wielki boom, nie? Jest miazga, no. Siemano, Siemandero, witamy wszystkich bardzo serdecznie, to jest Filip, wschodząca gwiazda drugiej i pół fali polskiego new metalu. Drugiej i pół. Ja tak uważam, że to jest druga i pół, Masz rację, panie tak. Zaraz o tym pogadamy sobie. Jasne. Ja bezalkoholowo, inne beczki, free IPA, a ty masz co? Fresh Prince, Prince. też dobrze, też Of dobrze. Bel Air. Fresh Prince of Bel Air. Kurde, skąd wy takie rzeczy wiecie, młodzi ludzie? Ja pierdzielę. To jest... Z neta. Z neta? To są wszystkie rzeczy? No, z Prince'em były memy. Po prostu ja jestem dobra. dosyć młody. Rzeczywiście, jak o tym pomyśleć, dzięki wielkie. Ile masz lat? 23. No tak, no to masz tyle lat, co no, ja chyba dłużej na gitarze nie gram. Dłużej mam z gitarą do czynienia niż, No, wiesz, niż ty masz lat. No i generalnie rzeczywiście te 2000, to ty się urodziłeś w latach 2000. Ja się urodziłem 00, tak? Dobra, to zaczynamy dzisiaj zupełnie inaczej. Potem sobie wrócimy do gitar. Skąd ten new metal? Skąd zajawka? Skąd w ogóle, jak to się w ogóle wzięło, że teraz z powrotem new metal jest popularny? No bo wiesz, to jest... To jest dosyć proste, wiesz? No, to nawijaj, bo to ja mnie uważam, interesuje. że kulturowo zasada 20-30 lat się sprawdza. Że co nie było popularne, to wróci za 26 lat, bo musi wrócić. I tak jest, tutaj też tak samo, no kiedy się Linkin Park skończył? No ale grunge nie wrócił, nie? No jeszcze wróci. No ale grunge był trochę wcześniej niż new metal. Nie, ale tak... on wrócił, wiesz co, w postaci mi się wydaje takiego psychodelicznego bardziej rocka, czy coś takiego, ale generalnie jak spojrzysz na tych ludzi, to są grunge'owcy. Na tej zasadzie. Tak mi się wydaje jednak, tak. Ale to czekaj, to na przykład twoi rodzice słuchali... Moi rodzice to niczego nie słuchają. Rodzice nie Moi tata słucha jazzu i Bee Geesów, a moja mama nic nie słucha. Więc jakby nie, to mi się nie wzięło od rodziców jak najbardziej. Pierwsza piosenka, jaką miałem na telefonie, którą pamiętam, to było Korn, Coming Undone. I to pewnie stąd mi się wzięło. To była pierwsza w ogóle, jaka miałem na takiej Nokii z klawiszami jeszcze. Nie, bo to wiesz, że jak new metal wyszedł, to generalnie całe środowisko metalowe, to w ogóle, że to nie jest muzyka, że to nie jest, wiesz... No jasne. Były I oczywiście osoby, to które tego mega broniły. Tak, ale dlaczego to jest? Bo to w nazwie miało metal, co moim zdaniem jest w ogóle absolutnym błędem. Kategorycznym. Dlaczego? Bo to z metalem nie ma wiele wspólnego, jak o tym pomyślisz. Oprócz gitar. Tam jest właśnie jakiś hip-hop, tam jest jakiś kurwa R&B, coś tam, ale... To dużo elektroniki Dużo czasami. elektroniki, jakieś tam... Właśnie główny hip-hop tam jest. Tam szczerze gitary to robią boom boom, a nie metal. Metal się nam kojarzy, przynajmniej mi, z szybkim graniem, z technicznym graniem, z jakimiś riffami. No dobra, ale sorry, Korna nie można nazwać nie metalem. Jak uważasz? No nie, to jest akurat blisko, bo są ciężcy. O ile jestem, wiesz, bliski tego, żeby powiedzieć, że no dobra, Limp Bizkit może nie do końca jest metalowe, chociaż też wcale nie, bo jak się posłucha, jakie riffy grał Wes Borland gdzieś tam w tych podkładach, to są ciężkie i dosyć skomplikowane riffy, oczywiście, czasem nie? riffy. No to struktura jest prostsza generalnie, nie? Okej, no struktura jest prostsza, dobra, no ale to wiesz, w metalu też nie zawsze struktura była skomplikowana. Nie, no to jest racja, ale bardziej wychodzę z tego, że no metal, nazwa powstała bardziej z tego, że tutaj Deftonsi grali, tutaj właśnie jakieś Limpy, Korny, Slipknoty. One nie mają ze sobą wiele wspólnego generalnie, To te trzy zespoły mają zupełnie niewiele inny wspólnego, poza tym, że grały na tej samej scenie, no nie? właśnie i to fajnie, że na tej samej scenie się zrobiło, ale nazwa krzywdząca mogła być, szczerze mówię. Tym bardziej, że Defton się bardzo szybko odciął od jakiejkolwiek etykiety new metalu, tak, nie wiem czy pamiętasz, że była akcja, że w ogóle Defton odmówiło trasy z Kornem, bo nie chcieli być kojarzeni w ogóle z tym tematem. To trochę akurat głupota, nie? No, bo no chyba się nic nie stało też z drugiej tak, strony. No tak, ale wiesz, jeszcze na przykład Korn z Deftones to jeszcze są w miarę siebie blisko, no ten Limp Bizkit jest trochę dalej w tym wszystkim, bo Limp Bizkit jest mega już hip-hopowy, nie? Linkin Park też nie jest, wiesz, Linkin Park dla mnie to jest hard rock tak ogólnie, jakbym miał na to spojrzeć. Tam nie ma metalu w tym. Trochę screamo też gdzieś, nie? Coś takiego, nie? Ale metal jako tako nie za bardzo. No nie no, Linkin Park mało metalowe jest. No najbardziej to jednak jest przebojowe, nie? Najbardziej z tego metalowe jest Deftones i Korn jednak. No Korn jest, Static X gdzieś z tej drugiej ligi, nie? Tej amerykańskiej, to Static X, gdzieś Stained, nie wiem czy to jest new metal. To jest. Tak? No to też jest już bliżej. A to też jest właśnie, słyszałem nazwę post-grunge. No tak, też, no więc... No i właśnie, i tak możesz sobie gadać, a jednak no metal rzeczywiście mógł być krzywdzący, bo miał nazwę metal. W tym sensie, że no właśnie metal się od tego odetną na pewno, no bo jak mają zrobić inaczej. No. A ludzi można to straszyć, że to się nazywa metal, bo szczerze mówiąc więcej osób by to
zajarzyło, gdyby mi się daje nazywało, nie wiem, Newton czy coś tam. Aha. Wiesz co, tylko że ja na przykład uważam, że muzyka new metalowa, bo wiesz, niektórzy na przykład Slipknota włączają też w nurt new metalowy, czego ja na przykład już w ogóle nie rozumiem. No pierwszy album jest new metalowy. No dalej, można sobie to gadać, nie? Ale no powiedzmy, że jest, no bo tam jest dużo tego. Dobra, tylko że gdyby nie Hybrid Theory, gdyby nie Around the Four, gdyby nie pierwszy i drugi Korn i dwie pierwsze płyty Limp Bizkit, to wszystko by nie brzmiało tak jak brzmi teraz z tych kapel, które są już stricte metalowe, bo ja uważam, że to oni zmienili postrzeganie nagrania jakiegokolwiek. Ja zawsze bardzo, bardzo zaznaczam. Oczywiście przy tym przyszła też technika. Tak. Nagrywania i technika ogólnie, wiesz, cyfrowa. No i technologia też, generalnie. Technologia tak jest, też, ale to się zaczęło od tych kapel new metalowych, że to zaczęło brzmieć, nie? Dla mnie to w ogóle ludzie naprawdę bardzo pomijają temat, jak bardzo Korn był wpływowy. No. Na w ogóle ciężką muzykę, jakby jakąkolwiek. Korn po prostu postawił taką poprzeczkę, że teraz gdziekolwiek czego nie posłuchasz, to jest Korn. Tak naprawdę w jakiś sposób, nie? Ja przynajmniej tak to odbieram, że czy posłuchasz jakiegoś nowego Koru, czy właśnie jakiś kurwa coś tam, czy nawet metalu nowego, to tam są zabiegi z Korna jednak. No więc nie? Właśnie o tym mówię, no, że to wiesz, że to tak. niby nie metal, ale no dobra, no. A słuchasz też innych rodzajów metalu, czy jesteś takim stricte radykalnym truniu metalowcem? Ja słucham różnych rzeczy, w sensie z metalu to szczerze, ja jestem bardziej takiej strony może trochę trashowej. Z inne beczki, sorry. Inne beczki z innej beczki. Na pewno jestem mega fanem Iron Maiden. Dobrą koszulkę założyłem. Irony moim zdaniem to jest top 3 w ogóle kapele na świecie. No ogólnie metalu już tak za was nie słucham teraz, bo wkręcił mi się elektronika i wkręcił mi się hip-hop ogólnie, tak, nie? Że metal trochę omijam mimo wszystko, co nie powinienem. I trochę do tego wracam. Jakby specjalnie właśnie trashem, że trochę się zacząłem wkręcać w Defender, jakieś takie zespoły. No to bardzo piękna klasyka, to też ma właśnie bardzo duże powiązanie, że no metal jest najbliżej chyba trashu tak ogólnie, klimatowo, bo troszkę najbardziej mi się wydawali zawsze tacy luźni, tacy skate'owscy, wiesz, że no kurde, trash z Kalifornii to jest co innego zupełnie. To jest taki naprawdę ciepły, wakacyjny klimat i o to mi chodzi. Dobra, poczekaj chwilę. Czyli generalnie jesteś raczej nastawiony na trashowe, heavy metalowe Ja jestem generalnie nastawiony na luźne klimaty. Na luźne klimaty. Nie lubię, znaczy... To Doggy Dog na przykład lubisz, nie? Tak, no. Ale przyznam, lubię czasem death, lubię czasem slam. To nie jest tak, że od tego odchodzę. To jest spięta muza dla mnie generalnie, że wiesz, klimat wokół tego jest taki dosyć spięty. Że jakby tam się mega nastawia technikę i w ogóle. No tak, no. To jakby mnie jakoś mega nie grzeje, że tak powiem, ale no czasem też to jest potrzebne oczywiście, nie? Ale generalnie mi jest bliżej tego takiego ciepłego klimatu właśnie. A wracając do Polaków gitarowych rozmów, to skąd się wzięła gitara w twoim życiu? Powiem ci, że szczerze mówiąc, usłyszałem 3 rzeczy naraz w ciągu chyba 2 dni. Miałem 10 lat. Usłyszałem Iron Maiden Power Slave, usłyszałem Slipknota Wait and Bleed i Korna, tamto co mówiłem. I wtedy miałem gitarę klasyczną, co dostałem na urodziny chyba jak miałem 6 lat. I nie dotykałem nigdy w życiu, nie? No i usłyszałem tego Power Slave'a i miałem takiego, oddawać mi tą gitarę. I się nauczyłem tego riffa w 2 dni. Powiedzmy, że się nauczyłem, bo to miałem 10 lat, nie? Ale no tak, to był taki strzał. Że usłyszałem Power Slave, miałem takiego, no ten riff, to ja pierniczę. No proszę, kurczę, to fajnie, bo to, wiesz, ja myślałem, że wy jesteście takimi osobami, które właśnie na tą klasykę metalu się tak wypinają. Dlaczego tak myślałem? Trochę przez swój pryzmat, bo jak my mieliśmy, wiesz, ja też się wychowałem na Iron Maiden, na Metalice, na Cinderelli, ale jak wszedł ten new metal w nasze życia, wiesz, pod koniec lat tam 2000, znaczy pod koniec zeszłego wieku, nie? Na początku lat 2000, jak ja zacząłem grać, to my się od tego wszystkiego, co mam teraz na koszulce i czego teraz tylko słucham, odwróciliśmy się, bo stwierdziliśmy, po co ta technika, po co te, wiesz, obcisłe spodnie. Sam nosiłem obcisłe spodnie, wiesz. No jasne. Jak teraz właśnie można założyć bojówki i właściwie 2 palcami można grać. Więc wy macie o tyle lepiej, że chyba trochę wszystko to potraktowaliście jako historię, nie? Tak naprawdę tak. No w sumie wiele wpływów z tego nie ma u nas, nie? Z tej klasyki. Jakby na pewno ktoś od nas słucha tam Black Sabbath czy czegoś. Ja akurat Black Sabbath nie za bardzo, ale
No na tym się nauczyło, ale się od tego odeszło, myślę, że już jak się było nastolatkiem nawet, nie? Że u nas w generacji no. to nie znam dużo osób, co by zostało im taki serio metal, żeby im został, nie? Że to było wiadomo, że ktoś słucha Sepultury czy coś, ale to dalej, nie... Jeżeli ktoś słucha klasyki, to na pewno słucha czegoś jeszcze, tak? Czyli tego etosu takiego oldschoolowego nie ma w tej waszej generacji teraz. Znaczy, wszystko jest raczej bardziej wymieszane być jest. No. Znam osoby, co się tego trzymają, oczywiście. Aczkolwiek, no mówię, my jesteśmy w takim czasie, że tego jest tyle, że nie da się słuchać jednej muzy cały czas. Ale macie tego fajną świadomość chyba, co? Ja przynajmniej mam. No przynajmniej ty jesteś tego przykładem, że tak chyba jesteś takim świadomym, wiesz, osobnikiem. Dobra, a pierwsza elektryczna gitara? Ile miałeś lat? Co to było? Miałem 10 lat też, dostałem na święta Everplaya. O Jezu, Everplay, no. Zagrałem na nim kilka prób w garażu kolegi, który też miał 10 lat, bo to kolega z klasy był. I potem zaraz kupiłem z tego Ibaneza białego, do którego ty mi sprzedawałeś pick-upy. Ja ci sprzedałem pick-upy do gitary? Tak, nie wiecie może o tym, ale mam jednego EMG HZH3 pod mostem w Ibanezie białym Gio. GRGR 121EX WH, dokładnie pamiętam. Ty mi sprzedałeś za 150 zł sztukę jedną i to dalej jest mój sound do dzisiaj. I on gra w BHP? Do dziś tak. Cała płyta jest na nim nagrana. Mój Ibanez z tym pick-upem to jest mój sound i od tego nie odchodzę. Stary, nawet nie wiesz jak mnie to jara. No właśnie mega. Mega mnie to jara. Ty mi go sprzedałeś jakoś w 13-14? Ja miałem jakiś taki mały byłem i ta gitara była całkiem nowa, nie? I poczytałem w necie, że jak się zmieni pick-upy, to będzie, wiesz, zajebiście. No i patrzę na EMG, nie chcę aktywnych, bo ja wtedy nie wiedziałem, o co z tym chodzi, ale teraz już wiem, że dobrze, że to zrobiłem, bo nie jestem jakimś super fanem aktywów, szczerze mówiąc, szczególnie, że w tym zespole akurat mój sound się nie opiera na takim zwartym, kurwa, wiesz, high gainie. Ja raczej wolę takie luźniejsze, rozmemłane takie doły i w ogóle. I ten EMG H3, bo potem widziałem H4, wszędzie każdy miał, nie? Ty mi sprzedałeś H3, nie wiem, z jakiegoś ESP czy chuj. No. I jest dla mnie najlepszy. On jest dla mnie po prostu najlepszy. Dobra, poczekaj, otworzę ziomkowi i już wracamy. Słuchajcie, dzisiaj to po prostu jest taka kołonoja tutaj, cały czas coś wpada, ktoś przychodzi, coś się cały czas dzieje, ale piwo jest tylko jedno. Zdrowie. Mogłoby trochę zimniejsze, ale jest całkiem niezłe. Jest good. Dobra, mówisz, że jakie to brzmienie masz? Takie rozlane? Dobrze, znaczy, ja generalnie tak, że bardzo unikam dopałek. O, moja szkoła, no. Unikam dopałek i unikam gate'ów. No gate'ów się przekonałem. Ja jednak naprawdę wolę, jak ta gitara mi z łapy idzie i na pasywnych to czuję najbardziej, że na przykład teraz w tym rufie, może teraz o nim pogadać bardzo chętnie. No zaraz go tam wyciągnę. Fishmany są mega spoko na piece, które mam pożyczone na festiwalach. No. Bo to tylko są jakieś piwaje 5750 czy coś, to one wtedy mega żrą. Ale dalej, one są bardzo gryzące. One mają dużo, bardzo gainu same z siebie. Przez co muszę trochę pokręcić bardziej gałkami, żeby, wiesz, dojść do tego, co ja chcę, nie? A na tym EMG-ku, co ty mi sprzedałeś, to kurwa gain na maksa i jestem zrobiony, nie? Ale to nie musisz, tak naprawdę jesteś takim tym gitarzystą, który kręci zawsze na maksa gainem, czy nie, jak no to tylko powiem, że ja mam Randala RH150, to jest taki mój główny sound. Jakby. No, tranzystorowy, twardy, suchy. Tak, i on ma gain 1, gain 2. No. Ten 2 jest trochę mocniejszy, to ja daję gain 1 na maksa prawie, tak na 90%. I wtedy to jest taki gain, jakbyś dał na, nie wiem, na 5150 to byś dał 1/3. I to jest to dla mnie. To jest w ogóle, o to mi chodzi. I Valve State'y bardzo lubię, Marshall. No patrz, sprzedałem ostatnio jednego. Ale one są super, bo naprawdę też gain na, nie wiem, 3/4, coś takiego i jestem ustawiony. Nie muszę nic kręcić. Sprzedałem ostatnio jednego i powiem ci, że tak stał. Coś tam na nim nawet ponagrywałem i przyjechał ten koleś go kupić. No. I tak mówię, no to co, sprawdzimy czy gra, nie? I podłączyłem tam do tej paczki Marshalla i tak uderzyłem tak. O kurde, szkoda mi go, nie? No jest właśnie mega dobry. Ja to tak mam, że tak wiesz, że to cała ta moja kolekcja na przykład. To jest tak, że wiem, że w tym kawałku drewna jest zaklęte jakieś brzmienie, które kiedyś mi się spodobało. Wiesz, to jest głupota totalna, nie? Ale tak jest. Ale tak samo miałem z tym Marshallem. Ja mówię, nie, dobra, już jedź tym, już bierz go, już jedź, nie? Teraz mam Mesę Mark V wystawiłem, tak samo, nie? Mega. I wiesz, wczoraj podłączyłem i tak mam takie dni, że nie, no to w ogóle nie gra, nie? A wczoraj podłączyłem tak, nie, no kurwa, ten wzmacniacz gra po prostu rewelacyjnie. No właśnie. No to jest taka głupota. Czyli co, Randall, ten Ibanez, tak? To jest sprzęt to jest mój taki sound tak naprawdę, no. A ostatnimi czasy się pojawiło co? Pokazuj. No RAV Guitars, to ja szybko pokazuj tego, pokazuj Rafałka. Zawodnika.
Ale ładniutki. No jest... Dobra, już pokazuję na kamerze zresztą. Ale śliczniutki jest, no. Tutaj jest mój RAV Schrödinger. Aha. Z customowym paskiem zresztą. To ci to malował, czy to się kupuje takie? Dziewczyna mnie malowała. A, bardzo ładne. Tak, jest w kolorach płyty naszej. Dlatego jest fajnie. Surf Green, kolorek, nie wiem czy widzicie główkę. Czekaj. O, elegancko. RAV Guitars. RAV jestem... czy RAV chyba, nie? No RAV, RAV. Wiem o co chodzi. No. No i tutaj jest prosta akcja bardzo. Ja od nich potrzebowałem jakiegokolwiek modelu, co mieli z humbuckerami. Każdy był z humbuckerami, więc nie miałem problemu z tym. Chyba tylko Chapmana zrobili z tymi. Racja. On był w ogóle dzień po mnie tam. Tutaj mamy Fishmany Fluency po prostu. Rozłączane cewki. One są rozłączane, czy to jest to, że robi się ten drugie brzmienie z Fishmana? Masz rację, to jest drugie brzmienie z Fishmana, tak. Ten, ale taki ala pasywny, ale aktywny, nie? Tak, jakoś to jest coś takiego. Powiem szczerze, nie używam tego. Więc nieważne ton po prostu i freeway. Zwykły hipshota tutaj mostek i hipshota również są blokowane klucze. Bardzo eleganckie, powiem szczerze, są mega super, bardzo stroją. Co masz, tunerek? Co to mam jest? tunerek Deodario, to dzisiaj sobie wziąłem. Ale fajny, taki malutki, no. Nie widziałem stroi, zobaczcie sobie tutaj. Taki Deodario pyk, on chyba kosztuje 8 dych i jest bardzo w porządku. Powiem tak, no, gitara zero drewna, tak? Jak wszyscy wiemy. Jakiś tam odlew z żywicą. Waży w ogóle, zobacz sobie. No tak, one są takie... Ona waży. Powiem ci, że ta jest chyba nawet słuszniejszej wagi, czyli masz tą taką najgrubszą rufejnę, tak? Bardzo mi się podobało, bo to jest ten rufejn w stylu lipy, jakbyś miał z lipy i to by się zgadzało generalnie, tak. Zmatowiony taki gryfik tu jest też, tak? Bardzo fajnie, bardzo dobrze, że jest. Ale czy ta gitara była robiona trochę pod ciebie, czy sobie wybrałeś po prostu... Ja ją dostałem po prostu tak z bomby. Tak z bomby dostałeś, czyli nie było na przykład tak, że kolor sobie wybrałeś i że to jest twój świadomy wybór. Nie. Ale bardzo dobry wybór. Wybrałem ją akurat, bo najładniejsza była, nie? Ale generalnie gdybym ja robił swoją customową, jeden humbucker by został. Jeden humbucker by Drugi mi nie jest niepotrzebny po prostu, ja go nie używam. A tutaj masz ten Richlight imitujący płytę pilśniową. Takie coś, on jest też w stylu chyba, nie wiem, machoniowym czy coś, bo to też jest odlew, z którego by normalnie wjechała gitara była, mi się wydaje. Nie, no to jest chyba Richlight, nie? Z Richlightu są te podstronnice. Podstronnica jest nałożona z Richlightu. Być może, no. W każdym razie na pewno progi są z stali niezemnej i to czuć bardzo, jak chcesz zrobić vibrato, to będziesz mega czuł. Strunki, jakie to mam teraz założone, to w ogóle już są 11,59 bodajże. Jest jakiś dziwny... A jak się stroicie? W dropie B. W drop B? Czyli B, fis B, E, gis, cis. Tak? Dobrze trafię? Nie wiem. Chyba tak, no. Tak. Drop B w każdym razie, cis standard i do tego drop. To mi jest bardzo potrzebne. To jest bez tego, co nie żyje. To jest bramka szumów, tak? To jest praktycznie bramka szumów, dokładnie. Polecam każdemu, kto używa gate'a z całej pety. Może nie trzeba. Może po prostu trzeba sobie kupić Fredrapa i będzie tyle z tego. Myślę, że z ręki to w ogóle idzie ugrać naprawdę. Wiesz co, ja tutaj generalnie, przekonałem się do bramek, odkąd tu się przyprowadziłem do fogowni. No, bo tu się jest ze ścian. Tu jest po prostu jakieś takie sianie dookoła, no i ja że nie to samo w salce, pozbyć, nie? I to jakby nagrywam coś, to też musi być bramka, no bo jednak... Więc przekonałem się do tych gate'ów i jakoś tak już mi zostało, że wiesz, no bardzo leciutko to ustawiam, nie? No tak, czyli tak, żeby nie było słychać po prostu pomiędzy graniem gdzieś, wiadomo, że ten brum i tak jest tam gdzieś, wiesz. No i co? I podoba ci się ta gitara? Znaczy ogólnie ja gram, mówię, gadaliśmy wcześniej, gramy na Ibanezie normalnie i to jest bardzo ibanezowa gitara. Jakby, jak zobaczysz sobie profil gryfu, wszystko jest prawie identyczne, więc mi to super siedzi. Zobacz sobie obczaj cutout, jaki jest daleki. Znaczy wiesz, ja miałem te gitary na testach, więc generalnie one są wszystkie identyczne właśnie. No tak, no są i tu jest, wiesz, jest tutaj tak to postawione na ten dostęp do wysokich pozycji. Ale przecież ty nie grasz solo, grasz solówki? Nie. No właśnie, to po co? Ale mówię, że to po prostu new metal to się gra... To jest po prostu miłe do trzymania, bo wiesz, jak często robię coś takiego... nie wiem, zabierał teraz. Brzmi lepiej niż jedna deska, nie? Naprawdę samą zdechę już właśnie gada, nieźle, nie? Więc co bym powiedział wam? Taka konfiguracja z tymi Fishmanami bardziej właśnie, pod jednak standardy, pod wyższe strojenia po prostu. One naprawdę dobrze gadają, mają mega dobry sygnał i nawet nie sieją same z siebie, co jest dla mnie przy aktywach mega plusem. Jednak mi trochę gryzą jakieś, nie wiem, tak 4K czy coś. Ty sobie musisz, proszę pana, Vermiliony tutaj założyć.
różowo-niebieskie. Znaczy ja czekam na EMG HZH3. No, to już chyba to nie Przecież sobie jeszcze to tutaj. O wow. Summer Dangla, przed chwilą graliśmy. No jak wrażenia po koncercie? Bardzo miło było. Ludzi po sceną? Tak, słuchaj, jak na zespół na 13, no. to było więcej niż później, z tego co wiedziałem. Tak? Więc jestem zadowolony. Ale bardzo. Wy to macie chyba taką konkretną bazę fanów, co? Oddanych takich. Którą się buduje. Ty, ale na tym Woodstocku to przecież tam... No nie? Powiem ci, że... Była miazga. Dobrze się zdziwiłem, wiesz, na to wyjście. Mówię, kurwa, wychodzą jak... Wiesz, jak normalna zawodowa kapela, którą wszyscy znają, wiesz, jest wow, od razu ten młyn pod sceną, no, grubo tam było. Stałem pod samą reżyserką, no i ledwo tam stałem. No. A to się rzadko zdarza na koncertach, że tam wiesz, że cały moshpit jest do prawie do samego końca publiczności, nie? Taki. Bo to jest z reguły tak, wiesz, połowa i w tej drugiej połowie można sobie spokojnie stanąć, a tam tak nie było u was, nie? No, generalnie wspominam to świetnie, bo to był nasz pierwszy raz na pewno na takiej dużej scenie ogólnie. W sensie, graliśmy jakieś tam progresje czy coś kiedyś wcześniej, ale no to jest jednak w namiocie, to jest takie, no było gigantyczne. Jak spojrzeliście ze sceny, to po horyzont ludzie byli dla was, bo w sumie nie widzicie dalej niż tam reżyserka. I w ogóle uważam, że to jest dużo mniej stresujące niż jakbyś grał w klubie. Bo widzisz tak, może ludzi, jakby jesteś tak odklejony od tego, że w sumie się to nie interesuje, jakby jest fajnie po prostu, nie? I odsłuch był zajebisty też, przyznam. Naprawdę najlepiej się słyszałem chyba w życiu w ogóle tam. No gitarka nowiutka była wtedy, drugi raz wtedy na koncercie, tak? Drugi, bo pierwszy grała w piwnicy 2 dni wcześniej. Mieliśmy taką rozgrzewkę jakby na 40 osób dosłownie w piwnicy. To był jej debiut i no też właśnie na Woodstocku dostałem Happy Way'a 5.5.0 po prostu, tego zwykłego. Gain na 1/3 na początku, na końcu i już wystawione, nie? Więc czyli mówisz, że co, że taki koncert dla 40 osób jest trudniejszy, bo wszyscy się na ciebie patrzą i są blisko. Po pierwsze, widzisz kto tam jest. Widzisz to jest, znajomi stoją z przodu. Tak, i każdy wszystko słyszy, a na Woodstocku jednak wiesz, że każdy jest najebany. Po prostu jest fajna energia. Dobrze. Na pewno jeszcze, właśnie. Jest dobra energia, bo jest mega dużo ludzi, którzy się jarają w ogóle tym, że tam są, nie? Bo to inna kwestia, jak jedziesz na jakiś klub właśnie na koncert zespołu, co znasz i tam jest 100 osób, no to poznasz mniej więcej wszystkich tam, nie? Spojrzysz na wszystkich, mniej więcej wiesz, kto tam jest, nie? A tam to jest po prostu morze. I każdy wie, że jest tam na Woodstocku przede wszystkim, co już mówi dużo. Czy w Polsce jest teraz więcej zespołów new metalowych niż wy? No bo ja powiem, że się tak nie do końca... Nawet nie mam czasu, żeby się tym zainteresować, wiesz. Wpadliście mi gdzieś, od razu się zajarałem, jak to zobaczyłem, bo ten klimat jest naprawdę mega prawdziwy i widać, że to, wiesz, że wy nie jesteście osobami, które sobie to wymyśliły, bo kiedyś tak się to robiło, tylko że to jest wasze. To czuć, że to jest wasze, wiesz o co chodzi. Mimo tego, że to jest muzyka, która... No z drugiej strony, jak teraz się zakłada zespół metalowy w stylu Iron Maiden na przykład, tak. No to też albo można to wymyśleć i wiesz, założyć ćwieki, albo po prostu takim być. No takim to, być, właśnie. To więc u was widać, Shoutout jeden, zespół Axe Crazy z Chorzowa chyba. Oni grają Iron Maiden najlepiej na świecie. Co lepiej od Ironów. W sensie mega 80sowy po prostu klimat taki, że naprawdę czułem, że to są oni, nie? Ale co do new metalu? Czy macie konkurencję albo osoby, które... Konkurencji myślę, że nie. Znam parę zespołów, co są powiedzmy, że podobne. W sensie oprócz hardcore'u, bo to najprościej porównać hardcore do tego, nie? Bardziej metalcore chyba nawet jest bliżej. Metalcore nie konkuruje z tym jednak, bo... Metalcore jest ciasny. Tam jest dużo zespołów, które grają ciasno i jest w ogóle ich dużo, serio. Jest serio ich dużo, w sensie to nie jest 2 czy 3, tylko to jest naprawdę jest kilkadziesiąt, myślę nawet bym znalazł. W nu metalu znam, nie wiem, jest taki zespół Wirefall, co gra podobnie tak trochę do Linkin Park, ale to nie jest to co my, nie? Jest podobne, no Hope grało jak grało. Ale już... Hope to jest właśnie, dlatego się śmiałem, że to 2,5. Tak, 2,5, bo Hope było drugie. Znaczy, Hope było tą połową. Tak. Tym półtora. Ja myślę, że Hope było tym półtora. Wy jesteście tą drugą. Ciekawe. Bo teraz ogólna jest, bo to było tak, no jak ja grałem new metal, bo w ogóle to jeszcze jest inna sprawa. My się dowiedzieliśmy, że gramy new metal od Popcorna. Przyjechał Popcorn ze Sea Drinkers i powiedział,
a wy to gracie new metal, nie? A my się na niego patrzymy, co to jest new metal, nie? W ogóle, bo to jeszcze nie było dostępu tam, no był Metal Hammer i tylko rok, nie? 2 gazety i tak, co to jest w ogóle new metal? No wy tak gracie, nie? Że to i tam wymienił te korny i że to jest new metal. W ogóle co? No, moim zdaniem byliście tak. I wiesz, i tak wiesz, w ogóle nie poczuwamy się, nie? My chcieliśmy grać metal nie grając metalu, albo nie grać metalu grając metal. No ale właśnie, więc to jest, na to wychodzi, Więc ta fala, która była z nami, czyli Mołca, Mrs. Plastic, tak. Kama Sutra, tam nie wiem, Loko z Głogowa, Paragraf 22, to był taki polski pierwszy new metal, nie? Krew trochę, która też się, no Krew tak może mniej, ale... Pierwszy metal polski, jak mi się kojarzy, to jest Wrinkled Fred. Wrinkled Fred, no to oni byli później od nas. Być może. Ametria i Wrinkled Fred to było tak, że my już graliśmy, oni się dopiero pojawili. No, Ametria jest poniekąd z mojej dzielnicy, więc tak więc wiesz, to my byliśmy tą pierwszą, potem właśnie się śmiałem, że Hope to zrobił na totalnie w ogóle zawodowym poziomie, w takim momencie, kiedy nikt tego w ogóle nie chciał słuchać, bo ani to nie było nowe, ani już nie było modne. No i wy teraz weszliście w ten taki klimat, że to jest z powrotem, wiesz, na świecie to się z powrotem jakby rodzi, nie? Myślę, że to też jest... Dlatego nazywam to jako 2,5, no. Jasne. Spora jest zasługa, myślę, że w tym, że mimo wszystko jesteśmy między tym corem, a między oldschoolem. Wiesz, co mi chodzi? Że numery są bardziej oldschoolowe, a brzmienie jest bardziej może nowoczesne poniekąd i przez to ludzie mogą zrelatować do obu rzeczy, że łapiemy i nową publikę i starą publikę, że tak powiem, nie? Że komuś starszemu się przypomni sprzed 20 lat właśnie granie, a komuś nowemu to się w ogóle objawi, że w ogóle coś takiego istnieje, nie? Więc myślę, że w tym leży w ogóle taki sukces. Czyli no, u mnie na pewno jest takie coś, że ja w was zobaczyłem autentyczność. I to bardzo ważne. Nie udawanie nikogo i nie robienie jakiejś pozy roli, tylko po prostu, no tak jak może powiedziałeś, że to tak wiesz, no tak jak nie wiem, dziewczyny noszą dzwony raz na 20 lat, to może tak to wróciło gdzieś. Tak mi się wydaje też, tam, bo też żebyście wiedzieli, mi najbardziej w ogóle popchnął do zrobienia BHP, mnie popchnął zespół Tallach, który tam gra na bębnach ziomek, co jest synem Mike'a Portnoya. I oni nagrali płytę w 2020, która dla mnie brzmiała korowo, ale mimo wszystko jak pierwszy album Slipknota, który jest dla mnie w ogóle Biblią. No i wtedy uznałem, że to jest zajebisty pomysł generalnie, zrobić groove, który nie jest metalem, żeby to nie był groove metal, a żeby można było do tego wkleić ładne rzeczy też, bo mi to zależało w chuj, żeby były ładne refreny. Bez tego to mnie, wiesz, nie jarało jakoś mega. A teraz wiem, że te refreny miały sens. Bo po każdej A ty jesteś osobą, która to wszystko wymyśla i to wszystko tworzy? No, czy to mniej jest... więcej, no wiadomo, tam każdy dokłada swoje, tak? Ale to ty jesteś takim członem... No ja złożyłem ten skład, tak. Ty złożyłeś. A skąd w ogóle nazwa BHP i co ona oznacza tak naprawdę? No, klasyk. Nie, no bo to jest, no ja wiem, to jest głupie pytanie, ale to... Inaczej, wywodzę się... dobra. Dlaczego to pytam? W Łodzi jest zespół trashowy raczej. Aha. Też młodych ludzi takich w twoim wieku, którzy się nazywają OKAP. Okay, no. I obie te nazwy, sorry, że tak mówię, dla mnie są bez sensu. Dobra, ale śmiałem się dzisiaj, przed wywiadem sobie wymyśliłem, że moglibyście grać na festiwalu Monters of Rock. Okej. Wiesz, OKAP i BHP, nie? No posłuchaj. Czy to ma coś wspólnego z bezpieczeństwem i higieną pracy? Nie ma. To w ogóle nie jest skrót przede wszystkim. No. To nie jest skrót i żeby nikt mi nie gadał, że jest, bo nie jest. Mi chodziło, i powtórzę to po raz miliardowy, ale no dla twoich widzów zawsze wszystko. Mi chodziło o logo graffiti, w stylu graffiti, które było na 3 litery. I tyle mnie interesowało. Czyli NTK, UDZ. Jak PPW, jak STP, jeżeli ktokolwiek kojarzy PPW, to ja robiłem PPW kiedyś. To są jakieś ekipy graficiarskie z Warszawy? To jest w ogóle ekipa wrestlingowa z Warszawy. Ja tam organizowałem długo imprezy bardzo. Generalnie 3 litery chciałem. Logo ma być grube i się wyróżniać i być graffiti, nie? Żeby się wyróżniało na tle logo metalowych zespołów, z którymi gramy, bo na pewno będziemy grać z metalowymi zespołami, nie? W końcu. No i wychodzę z roboty i na lewo jest artykuły BHP. Ja miałem takie perfekt, bo B, jak zrobisz małe, się mega równoważy z P, więc jest idealnie. A kropeczka z tyłu to w ogóle dodajesz takiego stylu, że ja nie mogę. Więc to tylko o to chodzi. Nie ma tam skrótu. Nie ma. Ale OKAP to akurat...
Okap znowu jest, wiesz, od imion wszystkich członków złożyli sobie okap, nie? No jasne, ale generalnie ja zapamiętam, bo ja na przykład mam mega duże pytanie o naszą nazwę, nie? No. Czyli znaczy, że jednak nazwa ma sens, skoro ludzie ją tak zapamiętali, nie? No tak, no z drugiej strony jest łatwa do zapamiętania i z drugiej strony jest taka, że wszyscy się pytają, a dlaczego? Właśnie nie? tak, ale pamiętają, że chcieli się o to zapytać, więc to już jest bardzo dużo. No może, no mówię, Monters of Rock wam zrobię wam festiwal. Ale mega fajny. Okap z BHP na Monters of Rock. Wygracie z DJ-em, dobrze myślę? Tak, z DJ-em. Powiem ci, że ja miałem pierwsze wrażenie, jak zagrałem z DJ-em, że to jest drugi gitarzysta. Grałem z miałem takiego DJ-a Gustafsona, w NTK ekipa i graliśmy najpierw na jedną gitarę i mówię, ja tak mnie inaczej, ja tak mnie jako drugi wokalista. Jako drugi wokalista? Tak, bo jak zaczynasz utwory, przynajmniej tak mniej więcej po płycie sobie polecisz, to jednak jeżeli wokalu nie ma gdzieś, to zwykle tam jest DJ. I to wypełnia dokładnie to miejsce co wokal, dla mnie przynajmniej, w kompozycji w sensie. Jak układam numer, jeżeli gdzieś nie ma wokalu, a potrzebne jest coś zamiast wokalu, to DJ-ka tam wjeżdża. Więc tak mnie tak, jako drugi wokal, ewentualnie jako druga perka, bo to rytmiki dużo daje. Albo też trochę solówkowe rzeczy, takie, które zastępuje? Przeszkadzajkowe, tak. Ale generalnie to jest rejestr wokalu, ja tak mnie jako wokal, jako miejsce na wokal po prostu. No ciekawe podejście, bo dla mnie, no ten mój ze mną grał tak właśnie, że się czułem jakbym, wiesz, jakbym drugiego gitarzystę obok miał, nie? On nie grał riffów, ale tak mi gdzieś tam wypełniał mi tam gdzieś te pasma. Jak nagrywaliście płytę? W domowych warunkach? Weszliście do studia? Ja pracuję w sali prób, która też ma studio, jako tako. Ale perkę nagraliśmy w piwnicy po prostu u Igora, po chamsku. Gitary nagrałem u mnie w pracy, czyli w takiej jakby kabince pół na pół z mikrofonem. Z pieca są gitary, żeby nie było. Nie wszystkie, ale większość z pieca i wokal też u mnie na robocie i bas w ogóle z linii. Więc no w sumie wszystko samemu. No. W new metalu dużo się używa efektów, nie? Używasz efektów do gitary? Mało bardzo. Nie? Jak zacznę mojego boarda, mam ten delaya, którego używam z 2 razy może w secie. Mam phasera, którego używam jako kornowy efekt, czyli wiesz co, jest ten taki detunowy. Mam łamie, którego używam prawie wcale, szczerze mówiąc. I mam bardzo ważne autokaczkę. Mam Digiteka Synth-Wah. No. I on mi na pierwszym ustawieniu wszystko na jedną taką 7. I tam mam autokaczkę po prostu. Taki envelope filter w sensie. I to do przesteru brzmi w ogóle dla mnie zajebiście. I to jest wszystko. Czyli nie szukałeś tego słynnego żółtego efektu XP200 czy tam XP300, którego Korn wykorzystywał na płycie? Nie. Który wiesz, niebotyczne pieniądze kosztuje na Nie uważam, żeby to było potrzebne. Nie uważam, że to było potrzebne. Fajnie jakbym w boardzie miał trochę więcej. Na przykład jakiegoś reverba powinien mieć generalnie. A ten DJ gra też na jakichś takich klawiszowych rzeczach też, czy tylko scratche i tylko adaptery? Teraz się DJ w ogóle zmienił na składzie, więc to teraz trochę ciężko powiedzieć, ale generalnie na płytce nowej, w sensie mamy epkę taką do zrobienia teraz, DJ będzie grał więcej rzeczy niż tylko pady, na pewno. Bo teraz na razie on ma scratche, ma wiesz, launchpady i to tyle, ale no powinien wnieść więcej i wniesie więcej na bank, bo znam go. No bo wtedy będzie takie coś, że wiesz, wszystkie te rzeczy, które mógłbyś zrobić na gitarze, kiedyś się robiło na gitarze, tak. Nie wiem, Rage Against the Machine miało na płycie napisane, że nie użyto żadnych klawiszy, bo wszystko to Morello zrobił, nie? No to tutaj porobimy jakieś świry na pewno. Nasz DJ teraz Mokos jest mega świrem i na pewno elektroniki nie można mu odmówić, więc miejsce się znajdzie na bank. A wracając do tych początków twojego gitarowania, chodziłeś na jakieś lekcje? Nie. Jesteś totalnym samoukiem? Tak? Never, nigdy nie brałem lekcji. A umiesz grać... Skale nie. Skali nie, a takie, no nie wiem, Ironów umiesz zagrać? No, poniekąd, no. Jakbym się nauczył, to bym umiał pewnie, takie, ale... Wiesz, że na przykład masz tą taką bazę tego klasycznego takiego grania metalowego, czy zrobiłeś ten błąd, który ja zrobiłem, że od razu grałeś jednym palcem? Poniekąd oba, bo no mimo wszystko zostało mi granie jednym palcem. To się przyznam jakby, nie? Ale zostało mi dużo takich kształtów i kostkowań jakby z tego klasycznego metalu. Przez co jestem w miarę w stanie zagrać szybsze rzeczy. Nie powiem, że super. Solówek nie gram. To rozumiem. Solówek nie gram i nie zagram i nie umiem, ale nawet też nie chcę w sumie, bo znam jedną solówkę, której się uczę cały czas i sweepa katuję przez pół roku i nie umiem. Ale na pewno mam te kształty ale to nie jest z metalu, to jest bardziej z metalcore'u w ogóle. Ja kiedyś grałem w metalcore'u w liceum i tam się nauczyłem wszystkich jakichś
tu, nie wiem. Dziwnych wszystkich akordów, które bym nie pomyślał zwykle, których teraz mega dużo używam. Jakby w EHP muzy jest mega dużo jakichś takich kształtów niejednopalcowych, które brzmią jak jednopalcowe, bo to dalej jest klocek, nie? My gramy riffy klockowe, po prostu jest ale ja lubię trochę riffy klockowe, dobre, no. Ja to mówię walce albo coś takiego, no. Że to, wiesz, no... No to jest klocek, tak? No. To jest po prostu... ale lubię tego wnieść właśnie jakieś takie ciekawsze kształty po prostu. Które są zwykle z takiego, no metalowe bardziej. U was basista duże znaczenie też chyba ma w kapeli, nie? No bas musi z kickiem chodzić. Ale tak. Też jest tak, że wiesz, że on gra dużo rzeczy, które są inne od tego, co na przykład ty grasz. On nie gra do końca zawsze tych klocków. Czasami jest tak, on ma partie takie... Taki kornowo-limbiskitowy, że wybija się, nie? To słychać powinno też, być. Nie? To w ogóle bez tego moim zdaniem nie wiem po co w ogóle bas jest, szczerze mówiąc. No dla mnie bas powinien podbijać gitarę na pewno, ale też podbijać resztę rzeczy, która nie jest niekoniecznie z gitarą i wtedy trzeba partię zmodyfikować. Wiesz jak jest. A jak wymyślasz te kawałki, to je przynosisz już w całości, czy raczej przynosisz kawałek tam jakiegoś riffu, wiesz, i pracujecie nad tym? Jak wygląda taki proces twórczy? To jest dobre pytanie, bo pierwsza płyta to jest prawie cała z Reapera. Ja po prostu nagrałem chyba wszystkie numery w Reaperze. Sam? Prawie sam. I po prostu Igor nagrał perkusję jakby tą, co ja zrobiłem tylko po swojemu. Czyli jakby, no zagrał normalnie perkusję, nie? Tylko z feelem tym, co ja ten. No bas ułożyliśmy tak w miarę, szczerze mówiąc, w real time, że po prostu patrzymy na riff i mamy, dawaj to zrób tak, nie? I jest super. A numery szczerze kleiliśmy na Reaperze, głównie ja kleiłem. Czyli one tak jakby najpierw powstały w formie dema, którego potem kapela się nauczyła, tak? Tak. Na tej zasadzie. Tak, to jest też ciekawe, bo to jest, wiesz, zupełnie inny proces twórczy niż na przykład... Znaczy ja mam nadal tak, żebym wolał jednak na próbie robić rzeczy, ale u nas próby rzadko są. Wiesz co, ja teraz zacząłem grać próby. Ja cały czas tak gadam, porównując się, bo ja w tobie widzę siebie sprzed tam iluś lat. Wiesz, o czym mówię, wiesz, grałem podobne rzeczy i to jest takie coś, że przyszedłeś tu, ja widzę siebie siedzącego, wiesz, obok mnie gdzieś tam. To generalnie teraz mam tak, że niby też gramy te próby. I nie wiem, czy mnie wolał iść twoim torem, że jednak przynosić coś, co być może się gdzieś tam trochę zmieni z tym czynnikiem ludzkim, ale żeby to już jednak było taką zamkniętą formą, bo czasami się gdzieś błądzi na tych próbach, nie? Znaczy też, na próbach się błądzi ale właśnie uważam, że to jest fajne mimo wszystko, bo jednak mi to popsuło trochę w ogóle fan zrobienia muzy. Popsuło mi fan robienia z muzy to, że po prostu mi z kompa nic nie brzmi. Jakby, ja nie wiem jaki by musiał być zajebisty riff, żebym z kompa uznał, że on jest okej. Ja dopiero jak go zagram na żywo z perką czy coś, to dopiero wtedy uznam, czy on jest w ogóle git czy nie. A na kompie mi jest ciężko ocenić strasznie. To jest ciekawe co mówisz. Być może, ale dopiero jak mi dmucha perka tutaj i dmucha mi piec za pleców, to dopiero wtedy ogarniam, czy riff buja czy nie. A na kompie to mam w chuj riffów, których nie użyję nigdy pewnie, które pewnie są okej. Ale po prostu mi nie siedziały i tyle, nie? Wiesz dlaczego to jest ciekawe co mówisz? No bo jednak większość gitarzystów teraz grających na gitarze, takich no nazwijmy to twojego pokolenia, gra na kompie i tylko te brzmienia z kompa zna. Tak, a bez kitu. Wiesz, i jeszcze to jest tak, że zna te brzmienia z kompa, ma do wyboru tak naprawdę cały świat wzmacniaczy, które w tym komputerze są. Większość z nich po podłączeniu, nie mówię, że wszyscy, bo parę razy się też myśląc w ten sposób dobrze zdziwiłem, ale większość z nich w momencie przy podłączenia do normalnego Marshalla nagle się okazuje, że nie umie grać na gitarze. Co nie jest dziwne, ja w ogóle mój pierwszy piec, taki serio piec, jaki miałem, oprócz tego Everplaya, to była Yamaha THR5. To jest taki komputerowy pod USB po prostu pyk. Mimo wszystko on ten preset taki metalowy ma całkiem żywy, że ja się nauczyłem na nim grać i wiem, że umiem grać na piecu, jakby od razu wiedziałem, nie? Za to, jak moje ziomki tutaj na przykład w zespole, czy reszta gra na Helixach, to ja trochę też nie wiem co z tym zrobić, że dla mnie to jest tak płaskie, że trochę nie ogarniam. Bo jest płaskie, nie? No jest, No jest i dlatego o tym mówię, że... Znaczy to trzeba mieć akustyka, która umie to ukręcić i trzeba to umieć ukręcić i wtedy nie jest płaskie. To też nie idźmy tą ścieżką, nie, że oczywiście da się zrobić wszystko, co chcecie. To ja absolutnie tylko naprawdę trzeba w tym grubo posiedzieć, a większość kapel, która gra na Helixach niestety właśnie brzmi płasko. To jest bardzo dobre ale słowo, jednak mi o to chodzi też, że właśnie dopiero na salce jak z perką zagram, cokolwiek co tam mam, to wtedy dopiero wiem, czy mnie to ruszyło, nie? Jeżeli mnie to ruszyło, to
obstawiam, że już każdego ruszy, bo mnie to mało co rusza. A na kompie po prostu mogę zrobić najlepszy riff na świecie i mam takie, no napierdala mi z kompa tak, a ja w sumie mam robotę zaraz i wiesz, myślę o czymś innym w ogóle. Nie mogę się skupić też na tym za bardzo. Czyli takie żywe granie cię... Mnie bardziej dużo jara. Wchodzisz całkowicie w to wszystko, co się dzieje w tą wielką bułę tego brzmienia, tak? Tak. I to musi być buła właśnie, dobrze to powiedziałeś. To musi być buła, w sensie, że... Na przykład mega nie lubię trendu, bo wiem, że to jest taki trend, ucinania aż tyle dołu z gitar. Moim zdaniem tam powinien być. On to wszystko skleja, kurwa, jednak, nie? Bas z perką, z gitarami, to jednak ten dół z gitar skleja, a właśnie często z Helixów tego po prostu nie słyszę. Słyszę albo sam środek, albo samą górę i mam takie, wiesz, nie ma tego... A wy gracie na 2 gitary? Tak. I ten drugi gitarzysta, jak się nazywa drugi gitarzysta? Andrzej, pozdro, przepraszam, wiesz, ja jestem, ja jestem zupełnie nieprzygotowanym wywiadowcą. Ja lubię się dowiedzieć, ostatnio się z tego tłumaczę, lubię się dowiedzieć na bieżąco, co się dzieje. Oczywiście. Zresztą to nie ma żadnego znaczenia. Ale gramy w ciekawej konfiguracji. I on gra na Helixie? On gra na Helixie i on gra na 7. A ja gra na 6. I też się przestraja do tego dropa, czy gra w normalnym stroju? On ma drop B i jeszcze niską fizz. Czyli ma 2 dropy? No tak naprawdę tak. Czyli ma dodatkowo na 7 tego dropa do tej twojej strony tutaj? Nie, z tej strony, a ma jeszcze tutaj grubą. No mówię, ja nie mam. No tak, dokładnie. I niektóre breakdowny są fizz, ja po prostu wtedy gram sobie lidy gdzieś wyżej. Aha. I bas schodzi oktawerem do fizz i tyle. Ciekawa akcja. Czyli trochę tej cyfry tam gdzieś, bas się przestraje co, o pół tonu gdzieś tam... Bas się przestaje o oktawę. O oktawę w dół. O oktawę gra na tej stronie. No. Aha. To jest oczywiście cyfrowy zabieg. No. Ale on czasem może być, bo to i tak dmucha. Słuchaj, to jest tylko osiągnięcie jakiegoś brzmienia. Jeśli tak ma to brzmieć, no to też nie ma się co wiesz. Ja nie jestem przeciwnikiem żadnym cyfrowych rozwiązań. Ja też nie jestem, broń Boże. Ja tylko czekam na takie rozwiązania, które mnie zadowoli tak na maksa. To Nexa sobie kup. Właśnie to Nexa słyszałem, że są super i zresztą Helixa też bym chciał, tak szczerze mówiąc, bo mnie na koncerty, teraz w festiwalu nie musiałem tego robić, ale na koncercie mnie tak męczy noszenie tego Randala. On waży 30 kg, przysięgam, on jest takim klocem, a paka do niego to w ogóle jest 2,12, a waży jakby była 8,12, po prostu wiesz. No to dobro, masz z jakiejś dobrej sklejki brzozowej. Prostu... Masz dobrej sklejki brzozowej, to waży, kurde, wiesz, bałtycka brzoza. Bałtycka brzoza może. No one są na Eminencach po 12 w ogóle. O, to taki dosyć nietuzinkowy zestaw, bo jednak wiesz, Eminency są ze wszystkich głośników najmniej popularne. Aha, w tym ale brzmi fajnie, tylko jest mega basowa. Jest mega basowa, ten Randall jest tym bardziej basowy, więc bas mam czas na 0 i tak napierdolę. A nie chcesz kupić sobie jakiegoś takiego wzmacniacza jednak bardziej lampowego, bardziej takiego, no chociażby tego w 6505 tam. Szczerze mówiąc, mi to nie jest potrzebne do szczęścia za bardzo. Chciałbym kupić sobie Valstate'a, jakiegoś swojego. Żeby mieć na własność Valstate'a, to bym bardzo chciał. Bo on mi daje jednak to, co bym chciał. No kurde. No to miałem, kurde, to gdzie byłeś, no? Nie miałem pieniędzy. 1200 zł poszedł. Nie mam pieniędzy. Randala kupiłem za 500. I jest super. Ja uważam, że on jest w ogóle mega świetny, nie? Zresztą Randall jest spoko generalnie. On jest taki twardawy, jak ja pamiętam. Bardziej mi się podoba ten Gain 1 niż ten Gain 2. Gain 1 Gain 1 jest lepszy, na maksa, no. prawie na maksa i to jest mój sound dosłownie. Góra na 4, środek na 6, bas na 0 i jestem zrobiony. No to jak, to jesteś przeciwnikiem wycinania basu, a wycinasz ale ten Randall i tak, on ma tyle tego basu, że tego dołu, to mi zostanie jeszcze za dużo i tak. Aha, no to też ciekawe, nie? Że muszę, zwykle jak nagłaśniam gitarę, przynajmniej swoją, na nagrania czy na live czy cokolwiek, biorę tego Eminence'a, SM57 klasycznie, na środek i tak naprawdę minimalnie w lewo. I wtedy jest ok. Czyli też ekwalizujesz tym miejscem tego, gdzie jest po prostu do kopułki, że jednak tam... Bo ta paczka tak dmucha, że naprawdę bas jest 0, ale czujesz jakby był 20. A nie boisz się na przykład, jak się przesiądziesz na tego Helixa, jakbyś go sobie kupił... Przecież grałem na Helixach, nie? Ale to nie jest tak, że się spłaszcza nagle to brzmienie? Jest, ale ja na koncertach nie mam czasu na kminienie o tym, po prostu. No tak, ale wiesz, no ważne jest, żeby ta kapela... Nie chodzi też o twoje kminienie, tylko ważne jest, żeby kapela jednak brzmiała i może to... Myślę, że będziesz mieć, ustawiałem tam na Helixie LT. Brałem po prostu, bo to ziomkowi ustawiałem właśnie brzmienie tak pod nas bardziej. Wziąłem symulację SLO100, którąś tam, która była podobna jakby. Ważne jest to, żeby wziąć ciemną pakę i ciemny mikrofon.
i nie dopalać i nie gejtować. I wtedy jest okej, serio. Wtedy to będzie okej. Tylko właśnie mi się helikoptery brzmienia kojarzą strasznie z takim, wiesz, przejebanym jakimś kurde mesą z milionem gainu, z obramkowaną tak, kurwa, że się dociąć po prostu. Nie jara mnie to, a im bardziej jest luzu w brzmieniu i jest ciemne, co jest ważne, bo u nas jest wokal jednak mega ważny i DJ-ka też, to nie będzie aż tak boleć na pewno, a pewnie będzie super. Tak szczerze. Miałem w ogóle plugina, VSTK miałem, Randala tego kurde, Fortina NTS? No. Okay, albo Nameless? NTS, ten co czerwony taki. To była jedna dobra wtyczka, na jakiej gra. Ona jest super, bo ona brzmi naprawdę jak ten Randall. Ona jest tak sieje trochę brudem, trochę basem, wiesz, nie wiem o co chodzi. A nie próbowałeś tego Hektora od Aurory? Miałem chyba, nie miałem okazji bo jeszcze. On, nie wiem, bo Hektor jest też taki, no nie, jak ci się podoba Mesa, to może ci się nie podobać Hektor, bo one są tak gdzieś blisko w tej swojej zonie. Bo ten jest prawdziwy, o to mi chodzi, tak, bo powiedziałeś, tak. że ten był taki prawdziwy, ten Hektor też tak brzmi prawdziwy jak Hektor. To super, to oby więcej takich wtyczek, bo miałem dużo symulacji, jakieś tam 5.1.5.0, jakieś coś, ale one są identyczne i to naprawdę tylko impulsem da się coś z tym zrobić, bo to w sumie o impuls chodzi tak naprawdę, koniec końców, nie? No ale kurde, jak właśnie cała wtyka jest taka, wiesz, że no brzmi jakby była w pokoju po prostu prawie, no to o wiele żywiej to wygląda i o wiele też się lepiej gra, moim zdaniem. Czyli mówisz, że na samym głośniku, no bo to jest ten problem wtyczek, nie? Że wszyscy grają na brzmieniu, które jest już nagrane. Tak. No. A ty mówisz, że chcesz takie brzmienie znaleźć, które nie do końca, które nie jest nagrane, tylko takie, które dopiero do tego byś przyłożył sobie do monitora w chacie mikrofon i je nagrał na tej zasadzie, tak? Bo to naprawdę ja tak tylko mówię radę taką od siebie, jeżeli chcecie, żeby bardziej miksy wam oddychały, no to dajcie im tego oddechu i po prostu dajcie im tą przestrzeń, kurde, no taka wtyka właśnie jakaś bardziej z rumem, że tak powiem, że wiesz, żeby więcej to pomieszczenia było, to wam się może wydawać, że gracie gorzej, bo brzmi gorzej, jakby gracie solo, ale dwie gitary naściekowane na perce zajebistej, to brzmi 100 razy lepiej niż, wiesz, takie wybrankowane na maksa czyste brzmienie. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni generalnie do tego, że jak jesteśmy na koncercie, to wszystko napierdala, nie? Napierdala scena, napierdala wiatr tutaj z boku, tutaj kurwa ktoś drze mordę i to jest cały sound, który odbieramy, nie? A kiedy robimy takie czyste mega miksy, że wszystko jest wybrankowane, wszystko jest takie super ciutkie, to czegoś brakuje i właśnie to jest to, czego brakuje. Tego syfu trochę. No ja też od lat na kanale nagrywam to w ten sposób. Z premedytacją to robię. No. Znaczy wiesz, u mnie to akurat musi to tak być nagrane, bo jak nagrywam próbki jakiegoś sprzętu, to byłoby głupio go obrobić tak, żeby to brzmiało jak nie ten sprzęt, nie? Tak, więc ja się staram to po prostu zrobić tak, że to jest takie brudne, ale właśnie uwielbiam to samo, co ty mówisz, że uwielbiam to takie po prostu, jakie to jest, tak. A nie takie, co tam jeszcze z tego będziemy teraz, to właściwie to do wszystkich można nagrać i wykręcić, I nie? wykręcić Wiesz, po prostu, no. trochę w ten sposób, nie? Jakie plany są zespołu Bychypy? Nagrywamy teraz... Trasa z Flapjackiem? Chcielibyście? Ja wiem, że to jest, wiesz... No to jest kwestia czasu. Akurat najbardziej teraz do tego Flapjack tak się, wiesz, tak wrócił, że ładnie do tego pasujecie, nie? W ogóle się przyczeliśmy, graliśmy Materia Festy 2 tygodnie temu. I tam Flapjack grał dzień przed nami. No to generalnie gadałem tam z parą osobami i będzie okej. Nie zdradzam nic, ale będzie okej. Czyli wyczułem, bo ja nic mi nie powiedziałem. Po prostu tak, mega do siebie pasujecie po prostu, tak, wiesz. To mi się od razu nasunęło, że to są dwie takie kapele, które mogłyby się w tym momencie fajnie połączyć, wiesz, i zrobić... I zrobić rozpierdol, no po prostu. Plany mamy takie, że nagramy co? Nagramy epkę w tym roku, wydamy ją pewnie na następny i z tym następnym będzie traska z czymś ciekawym. Jak mówiłeś z Flapjackiem czy coś, ja jestem otwarty na maksa na takie rzeczy, więc pewnie marzec będzie dosyć zajęty. Na razie 25 listopada zapraszam do Poznania na koncert z Sasakiem i nagłym atakiem spawacza. O, to jest to dobre połączenie, tak. Bo tutaj a to właściwie tak, no tak, rzeczywiście new metal, trash i rapsy, no w sumie tak. Dokładnie tak, a zaraz później 9 grudnia Drownfest w Krakowie,
hardcory bardziej. Mam nadzieję, że się uda ten wywiad puścić tak, żebyście jeszcze wiedzieli o tym koncercie. Jak już później po tych, to napiszcie, że byliście. Właśnie, może po prostu napisz, że byliście. Nie, ja już nie mam piwa. Masz jeszcze piwo? Otóż chyba nie. Masz tam jeszcze piwo. Jeszcze jest, to trzymaj sobie. Pokaż jeszcze tego rufora. Nie, w ogóle te rufy to spoko, nie? Nie no, generalnie to jest wysoka półka, no. Ona stroi, gra, brzmi jak powinna. No właśnie, jak na przykład grasz na niej teraz sztuki, tak? Tak. Kręcisz gryfem, masz problemy jakieś z zastrojeniem? Ona jest prościutka. I trzyma strój w ogóle. Pamiętam, że Też dosyć ekstremalny masz, co mówisz, 11,59? 11,59 tak? I to jest droga i tak są luźne, nie? Ale chciałem powiedzieć, że byłem z nią w Anglii. Na Bloodstocku graliśmy. Graliście na Bloodstocku? Tak. Wow! Leciałem z nią samolotem, wróciłem po sztuce i była tak style poniżej stroju, ale dalej stroiła jakby dla mnie. Więc to jest mega, mega plus. Jak wrażenia po takim... No dobra, to teraz tak, porównanie, no bo powiedziałeś Materia Fest, Bloodstock i Summer Dying Loud. I jeszcze Woodstock był wcześniej. I jeszcze Woodstock był wcześniej. Taki był sierpień cały dla nas. Ładnie. Panie, zazdro. Nie bierzemy jeńców. Ty, no dobra, a jak wrażenia na przykład porównując polskie festiwale z Bloodstockiem? No tam są inni ludzie, nie? Tam w ogóle też o co innego też bardziej o organizacji, na przykład o jakichś takich rzeczach. To jest powiem tak. Ta sama puła? Poniekąd, tam jest więcej ludzi trochę, bo jednak na takim Summerze nie wiem ile jest ludzi, ale na takim Materia to było dwa koła może ludzi, no to na Bloodstocku jest 20. No to już masz inną skalę, tak? Tam były 4 sceny. Przede wszystkim tam kontakt z tymi organizatorami jest super profesjonalny, jest taki nawet za bardzo, że wiesz, maile z takimi paragrafami, że wszystko masz naprawdę podane na tacy, a tego jest w chuj dużo. I tam powiem to od razu tutaj i bardzo dobrze, Ksantym, robisz wywiady, bo to od razu powiem, ale tam media działają 1000 milionów razy lepiej niż tutaj, naprawdę tam o to chodzi, tam ten scenarz żyje, naprawdę, że w ogóle festiwal się odbywa, nie? Tutaj jest tak, że tak trochę tutaj jest tak, że nie mogłem się dodzwonić do Barsza przez pół roku, żeby dobra, ja do Tomka nic absolutnie nie mam, nie? Ale... No ja też nie mam, bo nie mogę nawet się do niego dodzwonić. No tak, znaczy ja też organizowałem imprezy duże, ja wiem jak to jest, można się czasem nie dodzwonić, nie? Ale generalnie tam naprawdę widać, że scena żyje, że ludzie tam chcą robić i jest dużo ludzi zajawionych konkretnie na muzę. Że to nie jest, wiesz... Sporo ludzi było, że na imprezę, ale generalnie zawsze chodziło o imprezę i muzę, nie? Tutaj jakby pojedziesz nie na Woodstock, no to masz większość na imprezę. Jak masz materiał, to większość na muzę, ale tak poniekąd, nie? A tam jednak ludzie się naprawdę jarają, jak jakiś zespół przyjedzie. Nie, no na SDL-u chyba też raczej na muzę, nie? Nie, na SDL-u to jest akurat mega muza i to w ogóle jest świetny festiwal. Bo mega... to jest akurat taki festiwal bardzo już niszowy. Bardzo niszowy nie? i bardzo wakacyjny, super klimat, bardzo polecam. Nam się też super grało zresztą i byliśmy bardzo ładnie przyjęci, ale w każdym razie w Anglii po prostu masz dużo większą spinę organizacyjną, że w sensie czasowa i w ogóle to jest tam bardzo sztywno. No. Za to niewiele sobie pogadasz może nie tyle niewiele pogadasz, niewiele dostaniesz. Tam nie możesz się nastawiać na jakieś, na cokolwiek w sumie. Tam po prostu jesteś zespołem i grasz i to i koniec, na tym się kończy jakby, Znaczy nie? o czym teraz mówisz? Że tutaj patrz, gramy sobie Summer Dying Loud, no to dostaniemy obiad, piwko jakieś, coś tam, tu możemy sobie spać, takie opcje. No, tam nie? Tam raczej nie, może gwiazdy tak, ale na tę niższą półkę nie ma co liczyć. Czyli co, musieliście tam przyjechać i tam tu spierdalać i wszystko sobie kupiliście za swoje pieniądze? Ja spałem w namiocie 4 dni, no. Aha. Tam jest inaczej po prostu, ale właśnie to się tak równoważy, że masz mniej dużo od nich, ale masz dużo więcej w kontekście właśnie medialnym i w ogóle, nie? Że tam możesz się o wiele szybsze tempo nabrać tym wszystkim. A skąd się tam w ogóle wzięliście? My wygraliśmy eliminację w Polsce. Graliśmy półfinały, finały i pograliśmy tam. Czyli te koncerty, co były z Hostią, tak, to graliście, nie? To jest to. Czyli to Marcin robi, dobrze to pamiętam, tak? Tak. No tak, bo mnie tutaj zaprosił z Hostią zrobiłem. To jest czasowa mega słowa. Ale ładnie. A ty, że chcesz się zwijać, tak? Już naprawdę jest 19, nie? To już muszę naprawdę się... A co, gracie koncert dzisiaj jeszcze? Dobra, no to w takim razie się zwijamy. Przesłania do młodych ludzi to chyba nie będziesz mówił, bo sam jesteś młodym człowiekiem. Sam jestem za młody, to powiedz tak przesłanie do starych ludzi. Nie gadajcie, że
słuchajcie, metal to jest coś tam, a jestem coś tam, a ja w ogóle to kiedyś słuchałem metalu. Błagam was. Przestańcie tego. Przepraszam. To tyle. Cichym sponsorem dzisiejszego wywiadu były inne beczki. Nie były sponsorem, dostaliśmy piwko po prostu. Zupełnie przypadkowo dostaliśmy po piwku. Raw Guitars. Raw Guitars. Filip z BHP, Xantyp. Było mega mnie poznać. Oglądałem filmiki o gitarach, jak byłem mega mały jeszcze. Jestem dalej mały, ale jestem trochę większy. Gitarka dotarła. Piękne miejsce. Ja muszę raz na wasz koncert wreszcie przyjść jeszcze raz, bo tak. W Łodzi byłem, nie mogłem zostać. No właśnie byłem, nie mogłem zostać. Bo przyjechałem tylko na Uniona Canyona, tylko przyjechałem. Tak. Potem nie wiedziałem, że... Wtedy was jeszcze nie znałem, jak byłem w Łodzi. Potem was odkryłem i okazało się, że byłem na waszym koncercie, nawet nie będąc, a potem byłem na chwilę jeszcze na Woodstocku, więc czekam na następny koncert w Łodzi i na pewno się widzimy na BHP. Na pewno się złapiemy. Pozdro! Dzięki!
Oczywiście z wielkim pozdrowieniem i z przesłaniem dla wiadomo kogo. O, z piosenką dla Jarka, e-gitarzysta TV to najlepszy zbieracz korwet. Pojodłujemy trochę teraz też dla niego i pokażemy samochód Batmana. Właśnie tak Jarek Nieckowski rządzi, jeśli chodzi o korwetę. Jol, 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 tan, tan, tan. Pozdro. Generalnie, no ale cóż, no, Jarek maniakiem korwet jest, nie ma się co dziwić. Samochody absolutnie nietuzinkowe, samochody absolutnie ciekawe. Nie moja bajka. Napisał mi wiadomość, jak mu wysłałem zdjęcie jednej korwety z ulicy, takiej C8, czy wolę C8 czy C7. Ja mu odpisałem, że wolę Fiata Ritmo. Ale fajne, no raz się przywiozłem z Jarkiem taką korwetą, robi to wrażenie.